Witajcie z Genewy. Za chwilę, ja jestem teraz pod moim hotelem, który jest zaraz przy lotnisku. Za chwilę idę właśnie na lotnisko i polecę do Warszawy. Tylko trochę się może spóźnić, bo w Katowicach też, ale szczególnie w Warszawie teraz śnieg pada. No i jest odladzanie, więc na wylocie prawdopodobnie będzie 40 minut opóźnienia z Warszawy do Genewy. No i pytanie, ile będzie potem z Genewy do Warszawy. A w Warszawie mam tylko 50 minut na przejście do samolotu do Katowic, nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zobaczcie, w międzyczasie pokazuję Wam mój widok z okna, jak dzisiaj na przykład Etiopian wylatywał. Airbus A350 jest? Tak, jest taki, nie? Taki duży chyba, taki to był. Ale ja zawsze nie pamiętam konkretów, więc no, zobaczycie też na screenie moim z Flight Radaru. Ok, no to zapraszam serdecznie na Trip Report i chodźcie na lotnisko. Zobaczcie, tu jest mój hotel, a to już jest, zobaczcie, po drugiej stronie ulicy teren lotniska. Tak jak widzieliście, miałem widok na startujące samoloty, co prawda już one były wysoko, no ale było je słychać troszkę, chociaż szyby dobre były, więc aż tak nie było słychać. Okna, w sensie szczelne. I stąd jest około, no tak do terminala 1 około kilometra, no może 900 metrów. Oczywiście można wcześniej prawdopodobnie wejść do terminala drugiego i przejść już przez lotnisko. Busik tutaj też taki był, taki shuttle bus, co 20 minut z lotniska na lotnisko, z hotelu. No i oczywiście odwrotnie też tak może być. Ale ja wolę się przejść, nie? Mamy jeszcze ponad 2 godziny, więc jak będzie za 2 godziny, no to w sensie czas odlotu, to są, Jezu, rower mnie prawie znowu strasznie mnie te rowery. Więc mam po prostu czas do odlotu. I tak będzie trochę spóźniony, więc na spokojnie to wszystko. Dobra, no to idziemy w kierunku lotniska. I coraz bliżej wejście do terminalu. Tutaj mamy wieżę. Nie wiem, czy ona jest w budowie, czy w rozbudowie jakiejś, bo tak naprawdę zobaczcie, tutaj nad żywą płotem, nad płotem z lewej strony widać też jakąś wieżę. Więc nie wiem, czy to jest stara, a tamta jest nowa i już jest zbudowana, czy... Nie no, tam ktoś chodzi w środku, więc chyba w tej dużej, w tej wyższej. Więc chyba na dole po prostu rozbudowują albo remontują ją. No. A tutaj mamy DHL i cały czas jest chodnik i ścieżka rowerowa. No to jest po prostu piękne w tym wszystkim. Wszędzie da się wygodnie przejść. Pięknie, pięknie. Nie jest tak, jak kiedyś byłem w Stansted, chciałem z niego wyjść, no to było co prawda już ponad 10 lat temu. Jeszcze nie filmowałem wtedy, ale miałem kilka godzin, chciałem sobie wyjść na miasto, żeby nie jechać autobusem, bo wtedy w ogóle wszystko wydawało mi się drogie. No dalej jest drogie, ale już się... No stać mnie na bilet autobusowy, nie? No i nie mogłem wyjść, normalnie same drogi, żadnego chodnika nie było. Może już się to zmieniło, nie mam pojęcia. O, a tutaj zobaczcie, jakby taki stary terminal, EasyJet pisze. Jest napisane, jest napis taki stary, widać. Ale nie wiem, czy tutaj... Co to jest w ogóle za część, bo tutaj jakby catering też jest z lewej strony, to jakby były posiłki przygotowywane, wiecie? No a z prawej strony teraz są już parkingi, bo już tak jakby odszedłem od tej głównej drogi, co wcześniej szedłem, bliżej jakby płotu cały czas. No i było tak w lewo się to poszło. Dobra, idę dalej. A jeszcze a propos tego tutaj EasyJet napisu, to tutaj jest terminal i pokazane jest entrée. Terminal 2 w sensie jest napisane, ale wydaje mi się, że on już chyba nie jest czynny. Mimo że trochę tutaj ludzi, znaczy samochodów zatrzymało się, no też jest opisane terminal 2, ale to nie widać jakby, no to jest takie stare bardzo. I tam no nie widać jakichś pasażerów, nie? Więc chyba wszystko z jedynki wylatuje, no to idę na tą jedynkę. A, tutaj zobaczcie, muszę zrobić zdjęcie też na Insta. Ta wieża kontroli lotów w pełnej krasie. Tutaj już jest check-in, czyli strzałeczki i już do terminalu numer 1 wchodzę, no i już chyba wejdę do środka, tak dokładnie. A co jakieś takie malutkie to wszystko jest ciekawe, jak to... Ja bym chciał zobaczyć. Dobra, nie, może tylko tak mi się wydaje, tam są te wypożyczalnie samochodów. A dobra, okej. Idę, wchodzę. Na razie taki malutki się wydaje, ale oczywiście no tam dalej pewnie na pięterko wejdę. No właśnie. A, tu są same wypożyczalnie samochodów, zobaczcie. Więc ja muszę iść. A, no dobra, no prawo. Wszystko wiadomo, ale przy okazji zobaczymy, jakie będzie opóźnienie mojego samolotu, bo już wyleciał z Warszawy. On powinien być 9:50.
O! Jest pokazane tylko na 10:02, no to ciekawe. Bo... Widzicie, tutaj jest Warszawa 10:02, czyli teoretycznie 12 minut, ale mi pokazało trochę więcej na flight radarze, wiecie? Odloty Warsaw 10, znikło 10:30, no i tam pisało boarding, że ABCDE, no to i tak muszę iść, po prostu tak jak wszystkie loty do jednego miejsca, odloty, nie? Departures. Ok, no to patrzmy. Co tu jest ciekawe? To jest też poczta, patrzcie, i skrytki tu są też. No, ciekawe, ale że sobie może tu wynająć na lotnisku skrytkę, no chyba, że... A nie, chyba, że to jest taki paczkomat. No zobaczcie, tu są takie informacje. Taki może paczkomat to jest. No nie mam pojęcia, wiecie, chociaż są numery i każdy ma kluczyk, więc... Nie, raczej to są skrytki. Dobra, o ty gadam, wiesz, po co o jakichś skrytkach mówię na lotnisku? No ale zawsze dla mnie to jest ciekawostka, to jest wszystko jest ciekawe. No, a to są toalety. Potrzebował. O, tam są restauracje różne. I... No nawet są tu prysznice, widzę, w tych toaletach jest pokazane. Ale dobrze, no teraz idziemy już na zamkniętą strefę, no tylko najpierw trzeba oczywiście pooglądać. Jaka to jest fajna restauracja, taka Jazz Montre się nazywa. Zobaczcie, jest taki motor też. Tylko to za szybami, nie? Trochę się odbijają. O, tu mamy coś hygge, jedzonko. No zobaczyli, kawa taka na tej strefie otwartej kosztuje z automatu, bardzo jestem ciekawy. O, nie jest taka droga, bo 2 franki, może ja sobie, nie no, w środku sobie kupię najwyżej. Chociaż piłem już dzisiaj w hotelu kawę, ale jak będzie za 2-3 franki, to sobie kupię chętnie. A właśnie, ile tutaj takie kanapeczki kosztują? Te kanapeczki, zobaczcie, na zewnątrz, tutaj 13, no to już trochę więcej niż... Ach, mogę sobie kupić w sklepie. No nieważne. Idę i zobaczcie, tu są, co tu jest? Aha, a na razie takie... A, check-in, dobra. Bo to jest to, co ja tutaj przyszedłem wczoraj, nie? Czyli przyloty i tam można wynająć auto albo bilety kupić autobusowe, a ja idę na ten. U góry jest check-in, zobaczcie. Czyli na pięterko idziemy. No i to pewnie będzie trochę większe niż ja przyleciałem. No i to od razu jest większe. Zobaczcie, ile to jest miejsca. Pięknie. Ile tu jest bramek? Jezu, ścisku, chyba jest tu jest do 57 i to jeszcze z literami, więc jest dużo, no tutaj już od 60 pewnie do 80, 90 gdzieś tak. No ładnie, duże to jest. Dobra, i chyba piętro do góry, tak, te gate'y, czyli bramki, wszystkie bramki do góry trzeba iść na odprawę. Znaczy na kontrolę bezpieczeństwa, nie? O i zobaczcie, jak damy do góry, o tutaj nawet linii United można jechać lecieć do Waszyngtonu chyba i do Nowego Jorku, mi się wydaje dzisiaj. Ale nieważne, no ja teraz nie lecę, ja teraz polecę do Warszawy. No i tam 85 do 99 te check-iny, czyli to jest ponad 100, no nieźle. Aha, wchodzenie do ABCD, tak, czyli boarding. Ok. Czyli ja idę do góry. Tak jak tutaj, no wszędzie są tu do góry. Aha, lepiej iść tam do tyłu niż ja idę, bo i tak jest kontrola bezpieczeństwa jest tak jak wszyscy idą u góry, widzicie? Ach, nie widzicie. Tutaj u góry idą, że tam w lewo gdzieś jest, nie? Jest nasz lot, tylko akurat tu są bramki biznes, no ale te następne są już wszystkie możliwe dla ekonomii, nie? Bo tu jeszcze jest first business, nie? I tam dalej na prawo już jest economy. Dobrze, no to idę do góry. A może jeszcze jakieś zdjęcie zrobię, jak zwykle. No i spotkamy się już pod prawie, no jak wiadomo, nie wolno filmować tamtej części. Tak, zanim jeszcze wejdę na tą kontrolę bezpieczeństwa, to tutaj jeszcze, zobaczcie, są sklepy na tym piętrze, tam gdzie kontrola właśnie, bo kontrola jest tam, bo tak szybko przekręcę się. I tutaj jeszcze są oprócz sklepów restauracje i co tu jest? No jakiś kiosk, takie rzeczy, nie? I apteka jest, no jakby ktoś potrzebował. Tam jest z restauracji jest McDonald's, jakiś bar i włoskie tutaj coś też widzę. No i coś tam oczywiście można zjeść. Mam nadzieję, że za kontrolą bezpieczeństwa też będą.
Dobra, już znikam i zaraz się odezwę po kontroli. Bardzo szybko, sprawnie, jakieś 2-3 minutki, bardzo miło. Pani mówiła, dziękuję, proszę, oczywiście po francusku. O, a ja sobie, wiecie co, tu pójdę zobaczyć. O, już tutaj coś wiadomo, czy nic nie wiadomo jeszcze? A nie, dobra, gate info będzie o 9. Zobaczcie, tutaj już jest taki wielki rozkład, fajny. I też nie wiadomo, która część terminala. A zobaczcie, ile to się idzie do terminala. Od 5 do 15 minut, w zależności od literki. Dobra, to wszystko już wiem. Czyli dopiero za 25 minut będę wiedział. O, zobaczcie tutaj. A, czyli będę miał 1,5 godziny, żeby dotrzeć do którejś z tych bramek, nie? No to oglądam tutaj. O, najpierw w ogóle nie. Sklepy może nie będę oglądał. Chociaż wiem, że niektórzy z Was lubią oglądać. Ale najpierw zobaczę tutaj samoloty, bo to jest najważniejsze. O ja, jakie to jest piękne. Już widzę. Zobaczcie. Tu nie dość, że są, no niestety restauracje, ale tam dalej może będzie się dało przejść, dobra. Żeby nie było restauracji. Tam są normalnie, za samolotami jeszcze są góry. Czyli pięknie bym powiedział. Dobra, szukam takiego miejsca, gdzie można coś więcej zobaczyć, ale chyba nie będzie, wiecie. Bo tutaj są takie, no po prostu bramki są wyjścia i tam są też schody i podwójne szyby, i jeszcze kropki na szybach. Ale dobra, może spróbuję tutaj coś zobaczyć. Aha, no tam jeszcze są nalepki. Na tych widzicie? O, zobaczcie, no tak to wygląda. Na żywo to naprawdę lepiej wygląda. Tylko jakby nie było tych zakropkowanych. Aha, bo to są takie pewnie na słońce czy coś, no nie mam pojęcia co. Tutaj, te następne jakieś takie ochrona tych szyb. No nieważne, dobra. Idę pooglądać lotniska. Może sobie kawkę kupię jeszcze, chociaż nie wiem, czy dzisiaj będę drugą pił. A, tutaj jest taki kantor. Ciekawe, jakie to w ogóle mają kursy. Nie będę sprawdzał. Dobra, o tutaj jest jakaś... A, czekolada oczywiście. Czekoladki można kupić 2 razy, 3 razy drożej niż na lądzie, bym powiedział. Chociaż tutaj nie masz takich dużych różnic w Szwajcarii, no bo generalnie jest drogo. Fajnie to wygląda, nie? Te czekolady, takie wielkie tablice. I z takim widokiem siedzę sobie już na lotnisku w Genewie. Czekam na moją bramkę, za parę minut już się pojawią numery tej bramki, no i będę mógł iść w stronę właśnie wyjścia. I takie krótkie podsumowanie wyjazdu. Jak zawsze, bo już dla mnie drugi raz, Szwajcaria jest super, czyściutka i to widać na każdym kroku tak naprawdę. Na przykład teraz jak byłem w toalecie. Czyściutko pachnie, no nie ma nic zniszczonego. Nie są to najnowsze rzeczy, widać po prostu dbają, tak? To nie jest tak, że jest po remoncie, od razu już jest piękna, tylko ona ma już swoje lata, taka toaleta, ale jest naprawdę czysta i ludzie dbają, pewnie użytkownicy dbają i też służby dbają, tak? Lotniska. Więc to jest bardzo fajne, na każdym kroku, jak mówię, jest czysto, porządek, no i wszystko działa, tak? Chodniki, ścieżki rowerowe, widzieliście, no cały czas da się wszędzie dotrzeć, pieszo nawet, nie? Chociaż autobusów, trolejbusów jest tutaj dużo, co chwilę wyjeżdżają, dojazd taki na jednym bilecie to kosztuje 3 franki, nie? Dojazd do lotniska. Pociągiem również, więc można pociągiem pojechać, bo jest szybciutko 5-7 minut, a autobusem tak około 20, tak do centrum się jechało, nie? A zobaczcie jeszcze na sekundkę, o, za tymi szybami, co prawda z takimi kropkami, nie, że niedobrze widać, to widać góry i już ośnieżone. Więc tym to widokiem żegnam Was z lotniska w Genewie. Mam nadzieję, że mój samolot poleci o czasie, bo na razie jest opóźniony około 22 minut, ale no, oby zdążył w Warszawie, obym ja zdążył na przesiadkę, tak, bo mam 50 minut na przesiadkę. Ok, to dzięki, że jesteście, no i oglądamy dalej. I zaraz idziemy do samolotu. I zobaczcie, tak gdzieś 10 po 9 pokazała się bramka i będzie to mój lot LO 418 A8 bramka, więc na szczęście tylko 5 minut stąd jest spacerku, więc idę w lewo. Tak, także fajnie, jak wejdziecie od check-inu, zobaczycie tą dużą tablicę, to potem trzeba iść w lewo, jeśli bramki oczywiście A oraz D tutaj są. Także tu jest szybki chodnik. O, mam tutaj informację u góry.
od A1 do A8, więc mogę lecieć, proszę Państwa, i bardzo to przyspieszę. Tutaj już pokazuje mi A0, A8 na prawo, ale ja stąd sobie pójdę. No zaraz zobaczycie. Może nie da się wrócić tu na prawo. Najwyżej obejdę tą ściankę. O, już chyba tutaj z prawej strony. Tak, to jest A08. W tym miejscu. Dobra, zaraz muszę... No tak, da się tu wrócić, wiadomo. Więc okrążam tutaj tą ściankę ze szkła. I jest, proszę Państwa. A08. I tutaj lot 418 czy 418, nie wiem jak to się czyta. O, tu mamy, proszę Państwa. Planifié, scheduled 10:30. Piękny mój język angielski, nie? I proszę Państwa, idę do samolotu. Jest jakieś 10 minut przed odlotem, więc może zdążę, nie? A tam w środku jeszcze ludzie czekają, bo był jeden pasażer wymagający pomocy na wózku. O, tu jakaś informacja. I zobaczcie, tutaj jest piękny rękaw, ja nawet bez kurtki idę. Mimo że na dworze jest plus 2 stopnie jedynie. Super, zobaczcie, pięknie. Tu jest wszędzie czyste. Cudownie. Może zdążę do Katowic później. To jest ta maszyneria do kierowania tym rękawem. To są narządy biznesu. Też jest informacja, że jest tam zablokowany. W samolocie jest uzupełniane paliwo. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o sprawne zajmowanie swoich miejsc, tak aby zablokować przejścia oraz o niezapinanie pasów. I super. Przypominamy o ciekawostka, zakazie teraz paliwa nie możemy oraz prosimy zapinać o pasów, bo jest wszystkich urządzeń paliwo nalewane. elektronicznych. 6 minut przed czasem ogłoszono, że boarding completed, czyli wszyscy są na pokładzie z pasażerów, więc mam nadzieję, że polecimy o czasie. To bardzo dobre rozwiązanie. Potem do Katowic się może już spóźnić, ważne, żebym był na pokładzie. I ręka też odjeżdża. To znaczy, że będziemy już za chwilkę wypychani. A tamten obok, Star Alliance, Swissair, będzie leciał do Zurychu. I wypychają nas od godziny 10:46. Our aircraft is equipped with 4 emergency exits clearly marked with exit signs. There are 2 doors at the front and 2 doors at the rear of the cabin. All emergency exits are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exit. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card, which you will find in the seat pocket in front of you. Terminalem Informujemy, że wyspowym, korzystanie z bym go tak urządzeń nazwał. elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. I zaczynamy kołowanie za tym Finnairem. Pięknie, pięknie. Góry ośnieżone, ale tylko widać do pewnej wysokości. A potem już coraz niżej, coraz cieplej, tak jak to zawsze bywa. O, Finnair teraz to skręca, zobaczcie. A Air France przed chwilą wystartował.
chwilę poczekamy zapewne. No jakiś lądujący samolot. Ale to może będzie go widać przed. To by było fajnie. Tam wyżej kamerkę. O, pięknie, patrzcie. Cabin crew, be ready for departure. Dobra. Cały pas startowy. A ja tam na końcu tego pasa byłem wczoraj i oglądałem startujący samolot. O, a tamten samolot już schodzi z pasa, więc zjeżdża. No, patrzcie, pięknie. I już start. A tam pięknie, wysokie góry widać już ośnieżone. Pięknie, szkoda, że... Dobra, no co szkoda, widzę po prostu je teraz. Super. No, bliżej tu są góry takie wysokie niż w Zurychu. No i w sobie Genewa powinna być zaraz tam. O, zobaczcie. Ja nawet widać to. Super. No, pięknie. Widać fontannę, ale taki jakby smok jest, nie wiem. Zobaczcie. No, to super się udało zobaczyć. No to jakoś rzeka fajnie meandruje. O, zobaczcie. Cudownie. Tylko jest taka mgiełka cały czas. No już skręcamy w prawo i na północny wschód. A tam są kolejne. Ale tutaj gór dookoła. Fajnie. Proszę Państwa, niedługo zajmiemy naszą wysokość przelotową. Będzie rozpocząć serwis. Podczas dzisiejszego rejsu zaproponujemy bezpłatnie słodką lodową przekąskę, kawę, herbatę oraz wodę. Życzymy smacznego. Zachęcamy do skorzystania z wszelkiego płatnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz słodkich swoich przekąsek. Menu Skyward zajmie Państwo w kieszeni fotela. Życzymy smacznego. Dear passengers, we will return to the Avenue in few moments and will be able to begin our in-flight service. For today's flights, we are happy to offer you complimentary social distance. Patrzcie, jesteśmy niżej niż góry. Muszę aż We encourage you to check out the Skyward offer where you will find Wstawać kamerkę. selection of alcoholic beverages, soft drinks, sweets and snacks for purchase. You can find our menu in the seat bucket. Enjoy your meal. Zobaczę jeszcze jaka to jest wysokość, bo jeszcze jesteśmy niżej. A i tu może być ta kolejka taka, to już jest Francja, nie? No 1590 metrów. No super, czyli one mają około 1600-700. Świetnie. No super. No świetnie to wygląda, taki tylko śnieżek na tej wysokości 1500 metrów, tak jak to była granica. Obecnie temperatury poniżej zera. Dobrze, już chyba chmurki. No i tyle. Tym razem bezpłatnie No, wziąłem sobie pasztecik z pomidorami oraz wodę niegazowaną. No i super. No 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 super.
Nic nie kupowałem dodatkowo, tak jak poprzednio. A za oknem w okolicach Zurychu dalej chmury i wysokość około 9 km. Co jakiś czas jest dziura. Białe dachy, proszę Państwa. No, trochę śniegu napadało, ale tylko na dachach. Widzę, bo na drogach drogi czarne. Miejmy nadzieję, że pies też jest czarny. No, to taki lekki, przeproszony ten teren. No jesteś. Lądujemy, wolno lądować. Proszę Państwa, wylądowaliśmy w lotnisku Chopina w Warszawie. Jest godzina 12:50 czasu lokalnego, a temperatura na zewnątrz wynosi 0 stopni. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapięć pasy. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste. W imieniu polskich linii lotniczych LOT Sojuszu Star Alliance oraz linii partnerskich życzymy Państwu miłego weekendu i spokojnej dalszej podróży. To wylądowaliśmy teraz. Mam nadzieję, że spokojnie mój lot do Katowic poleci. Ostatnio, tak było jak z Gdańska wracałem, nie wiem czy pamiętacie, to jeszcze w samolocie było ok, wszystko, a potem wyszedłem, się okazało w terminalu, że już informacje są, że jest mój lot odwołany i przekierowali wszystkich pasażerów na lot do Krakowa. To samo miejsce co kiedyś. Pięknie. To ostatnie, tylko mam nadzieję, że nie będzie tak samo jak z ostatnim moim lotem do Katowic, że nie będzie odwołany, tylko po prostu będzie wszystko dobrze. Proszę Państwa, jestem na tym samym miejscu, co ostatnio 2 razy było, z Katowic i z Gdańska i lecę do mojego nowego lotu za pół godziny. Embraer 170 będzie. Ostatnio miałem stresik za mniej więcej 15 sekund.
z tego miejsca, ale będzie dobrze. Pierwsze będzie spokojnie, wszystko dobrze. Tutaj jest tablica. Chociaż ostatnio też tak. No dobra, nieważne. Zobaczmy. Katowice opóźnione. A dobra, dlatego nie mówili nic. O 14 wylot. No taki był plan. Prawdopodobnie. No ten Milan przyleciał. Godzinkę prawie opóźniony, nie? Dobra, czyli o 14 i 33 gate. Emirates tutaj stoi. Ja nie wiem, czy widać, bo to strasznie jasno, taki kontrast. Dobra, na razie tak trzeba w tamtą stronę iść do przodu. I jeszcze zobaczymy, zrobię zdjęcie. O, tutaj widać. Są Katowice. Wyjście 33, opóźnione o 14. Znaczy myślę, że będzie godzina opóźniona, bo jeszcze ten de-icing, nie? Tak myślę. Zobaczcie, jak wyglądam po 2-godzinnym locie w locie z Genewy. Normalnie, szybko minęło, bardzo fajnie, bez żadnych turbulencji. Popracowałem troszkę na kompie, no i dobrze. Więc teraz coś może zjem i jak to się mówi, i poczekam na mój samolot. No to odezwę się już później, jak będę wchodził do mojego Embraera 170. I idę do samolotu autobusem. Proszę Państwa, po 20 minutach autobus wreszcie nas wypuścili. Musiał mechanik przyjść i coś sprawdzić. I wszystko już jest ok, więc wchodzimy. Bezpieczeństwo najważniejsze, wiadomo. Tutaj. Tu jest 16. I taki mam oto widok. No i normalnie chyba minutę trwało, jak zanim wszedł mechanik i sprawdził to. No, dobrze. Więc lecimy. Powiedzieć, że jesteśmy gotowi do odlotu, ale czekamy jeszcze na ostatnie dokumenty potrzebne nam do startu. Mieliśmy trochę problemów związanych z dokumentacją samolotu. Niestety biurokracja na całym świecie jest jednakowa. Dopóki nie zostanie to uzupełnione, to nie możemy wystartować. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku minut będziemy mogli rozpocząć kołowanie do startu, tak żeby jak najszybciej odlecieć z Warszawy. Pogoda jaka jest, Państwo widzą, nie pomaga nikomu, samoloty przylatują opóźnione i stąd cały ten bałagan. Nasz lot zaplanowano na 50 minut, postaramy się ten czas skrócić, żeby jak najszybciej dolecieć do Katowic. Ja życzę Państwu miłej podróży i dziękuję za uwagę. Pan mechanik przywiózł papiery, więc możemy ruszać. Podejrzewam, że było wszystko zrobione, tylko po prostu nie było w papierach opisane, że jakieś były badania czy przeglądy. No ale to tylko moje podejrzenie. Dopasować i rozpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej oraz opuszczenie podłokietników. Na czas startu i lądowania wszystkie okna muszą być odsłonięte. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas pozostać na miejscu, chwycić najbliższą maskę oraz pociągnąć ją do siebie, aby uaktywnić dopływ tlenu. Maską należy zakryć usta i nos. Elastyczną taśmę założyć za głowę i oddychać normalnie. Maskę należy założyć najpierw sobie, a następnie pomóc innym. Nasz samolot posiada 4 wyjścia awaryjne wyraźnie oznaczone napisem EXIT. 2 wyjścia przez drzwi w przedniej i 2 wyjścia przez drzwi w tylnej części kabiny. Wszystkie wyjścia wyposażone są w nadmuchiwane trapy. Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi wskaże drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. Ja tylko lubię ten patrzeć.
Cirrusy, ale to już bardzo wysoko. Screena wrzuciłem, więc jesteśmy na 2300 mniej więcej. Zobaczcie, są tutaj już pod nami chmury. Też trochę już chyba zachodzi słońce powoli, no bo jest już prawie 15. Do jedzenia drożdżówka z malinami, a za chwilę będzie woda niegazowana. I woda niegazowana. 15 minut drogi w Katowicach. W tej chwili w Katowicach jest pochmurny dzień. Temperatura 0 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za wspólny życzę miłego pobytu i dziękuję za uwagę. I już w chmurach nasze miejsce. Jeszcze nic nie widać, patrzcie. Ale fajna mgła, nie? Co gdzieś? A no? Lekko widać. Jesteśmy dokładnie od razu przy chmur. O, widać lasy. No, zaraz koło Dolomiti, które jak często o tej porze chyba opóźnione z tego co widzę.
Miał lecieć o 14:30, a jest 15:17 do Frankfurtu. Wracać wolno? Proszę Państwa, jestem w Katowicach. Autobus nas zawiedzie, bo to jest część non-Schengen, więc dlatego musimy ten kawałek przejechać. O, patrzcie, ja tym leciałem chyba. Tak, tym Air Dolomity dokładnie tym modelem leciałem swego czasu. I już jestem, po 2 minutach autobusem jestem już w terminalu przylotowym, no Schengen oczywiście. No, a tutaj już ludzie będą za chwilę odbierali bagaże. No, przed chwilą to była Warszawa, teraz Forli się pokazało. No to jestem w Kurzowicach, także tu się skończyła moja ostatnia zagraniczna podróż w tym roku. Mam nadzieję, że będą w przyszłym oczywiście, chociaż jeszcze nic nie mam zaplanowane, no, ale to jest dopiero listopad. Okej, no to dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mnie się bardzo podobały te loty. Ważne, że wylądowałem, bo już się stresowałem, że będę musiał jakoś inaczej wracać do Katowic. Ale wszystko wyszło dobrze. Dobra, no to trzymajcie się i do następnych już w przyszłym roku. Trip reportów oczywiście. Dzięki, cześć.